W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wykonać perfekcyjny manikur kombinowany i uzyskać pożądany przez klientki efekt koloru wyrastającego spod skórek. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy Katarzynę Wojtczak. Cześć, nazywam się Wojtczak Kasia i na co dzień szkolę w centrali w Łodzi. Zapraszam Was na szkolenia, ale również na swojego Instagrama. Natomiast dzisiaj szczególnie chciałabym Was zaprosić na vloga poświęconego manikurowi kombinowanemu pod skórki. Krok po kroku. Zapraszam. Produkty, których użyjemy. Kopytko, Frez Indigo Cuticle 1, Frez Indigo Cuticle 3, Frez Indigo Cuticle 9, Frez Cuticle 15, Cuticle Remover, chusteczki nawilżane, nożyczki, pilnik 100×180, buffer 100×180, cleaner fioletowy, primer bezkwasowy, baza proteinowa, pędzelek Master Nail Art 006, pędzelek Master Nail Art 007, lakier hybrydowy Burak, top wet look, cleaner Shea Super Shine Effect, waciki bezpyłowe. Manikur kombinowany to symbol zaawansowanej stylizacji paznokci. Aby móc go wykonać, musimy świadomie i precyzyjnie operować frezarką, ostrymi narzędziami, żeby finalnie uzyskać efekt koloru wyrastającego spod skórek. Skąd pochodzi manikur kombinowany? Zza wschodniej granicy, z której z kolei większość technik adaptujemy i stają się naszą codziennością. Można się pokusić o stwierdzenie, że na pewnym etapie rozwoju większość stylistek uczy się manikuru kombinowanego. Niektóre z nich zakochują się w tej technice i pracują tylko w taki sposób, inne z kolei podłapią sobie niektóre elementy, aby je wdrożyć do swojej codziennej rutyny. Zobaczmy zatem, o co chodzi w tym manikurze kombinowanym, o co tyle krzyku i hałasu. Klasycznie zaczynamy od dezynfekcji oraz oceny skóry dłoni. Jeśli nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu, możemy przystąpić do pracy. Sięgamy po kopytko i delikatnie odsuwamy nim wał okołopaznokciowy i nic więcej. Nie popychamy błonek przylegających do płytki w stronę wału, bo za chwilę będziemy je usuwać frezarką. Kopytkiem robimy tylko miejsce dla frezu. Manikur kombinowany to system podzespołów, każdy z nich jest tak samo ważny. Kasia dzieli sobie cały ten proces na 4 etapy. I raz jeszcze podkreślam, każdy z nich musi przebiec dobrze, aby umożliwić nam dalszy etap pracy. W pierwszym kroku frezem Cuticle 9 próbujemy wykreować ścianę z wału okołopaznokciowego oraz oczyścić płytkę z przylegających do niej błonek. Ustawiamy moc frezarki na 10-15 tysięcy obrotów na minutę. Na tym etapie tworzymy przestrzeń potrzebną nam, by za chwilę dostać się głębiej przy pomocy bardziej precyzyjnego frezu. Aby dokładnie widzieć opracowywany kształt, pamiętamy o częstym odpylaniu powierzchni. Przestawiamy moc obrotów na co najmniej 15 tysięcy na minutę. Frezem Indigo Cuticle numer 15 z racji jego kształtu i większej precyzji działamy na głębszym obszarze, ruchem wymiatającym. Ponieważ budowa paznokcia naszej modelki pozwala nam na jeszcze większą penetrację, sięgamy po kolejny, bardziej precyzyjny frez Indigo Cuticle numer 3. Na porównaniu widzimy, ile miejsca udało nam się stworzyć, otwierając kieszonkę. Na tym etapie jest bardzo istotne, aby komunikować się z klientką w sposób bezbłędny. My musimy wiedzieć o każdym, nawet najmniejszym dyskomforcie, o wszystkim, co poczuje nasza klientka. Pamiętajmy, że pracujemy dużo bardziej ostrymi narzędziami niż zazwyczaj i wchodzimy dużo głębiej w bardzo delikatne struktury naszego paznokcia. Analogicznie do narzędzi i do głębokości wejścia tymi narzędziami, ryzyko zacięcia jest dużo większe, zatem i my musimy być jeszcze bardziej czujni. Przechodzimy do kroku 3 i 4. Pracujemy frezem Indigo Cuticle numer 3 na obrotach powyżej 15 tysięcy na minutę. Krok 3 to masowanie wału okołopaznokciowego od spodu, natomiast krok 4 to oczyszczanie płytki paznokcia. Bardziej doświadczone stylistki mogą łączyć te dwa kroki i wykonywać je jednocześnie. W manikurze kombinowanym frezy dobieramy do budowy paznokcia. Te frezy, które są bardziej wypukłe, z tak zwanym brzuszkiem, nie sprawdzą się przy każdej płytce, już na pewno nie sprawdzą się w przypadku wypukłej płytki. Następnym krokiem charakterystycznym dla kombinowanego jest użycie preparatu Cuticle Remover, dość obficie. Dlaczego jest to charakterystyczne? Ponieważ przeznaczony jest on głównie do mocno przylegających zapieczonych skórek, które stanowią duże utrudnienie podczas pracy kopytkiem.
Tutaj natomiast wykorzystujemy go, by zmiękczyć skórkę w celu ułatwienia sobie dalszej pracy nożyczkami. Remover pozostawiamy na wałach przez około 3 do 5 minut. Następnie przy użyciu kopytka oraz chusteczki nawilżanej sprawdzamy czystość kieszonki, by upewnić się, że nic nam nie przeszkadza i nie haczy. Ewentualne pozostałości skórek delikatnie usuwamy kopytkiem lub wycieramy preparat. Gdy upewnimy się, że powierzchnia jest całkowicie oczyszczona, możemy mieć pewność, że aplikacja stylizacji hybrydowej będzie przyjemna, a ryzyko zalania skórek zminimalizowane. Sięgamy po nawilżaną chusteczkę i przecieramy skórki, poruszając się w kierunku do siebie, by delikatnie nasunąć skórki z powrotem na płytkę. Nożyczki do manikuru kombinowanego to największa świętość w naszym piórniku. Musimy o nie dbać. Jeżeli spadną, mogą się wykrzywić i sprawić, że nie będą się nadawać do dalszej pracy, no chyba że mówimy o cięciu gąbeczki do ombre lub do podcinania form. No właśnie, nie wolno nam tych samych nożyczek używać do wielu zadań. Te, które są do manikuru kombinowanego, mają służyć tylko do wycinania skórek. Uwaga! Jak wybrać te najlepsze? Trzeba popróbować, bo kształt, długość ostrza i to, jak nożyczki leżą w ręce, to indywidualna sprawa. To, że koleżance będą się podobać nożyczki numer 1, nie oznacza, że te same będą dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Trochę tak jak we fryzjerstwie. Fryzjerzy też wybierają sobie swój kształt ukochanych nożyczek według preferencji. Chodzi o to, żeby czuć się z nimi pewnie i wygodnie. Przystępujemy do wycinania. Po rozchyleniu nożyczek wsuwamy się pod wał okołopaznokciowy, tak by dolne ostrze delikatnie się pod nim schowało. Miejsce przy miejscu wycinamy skórkę, robiąc wszystko, by została usunięta w jednym kawałku. Cięcie staramy się wykonywać mniej więcej od sinusa do sinusa. Nie wycinamy wałów naokoło. Poprawianie i docinanie niedokładnie usuniętych fragmentów może skutkować powstaniem zadziorów i strzępieniem się odrastających skórek. Ważną rolę w procesie wycinania skórek pełni nasz łokieć, który zazwyczaj przyklejony do biurka w przypadku manikuru kombinowanego będzie podążać za ruchem ostrza. To istotne, żebyśmy nie próbowali w taki sposób wycinać skórek, bo z pewnością nie zrobimy tego na raz, a o to właśnie nam chodzi. Jeśli skórka klientki z jakiegoś powodu nie rośnie w jednym fragmencie, istnieje ryzyko, że nie uda się jej wyciąć w jednym kawałku. Zwłaszcza jeśli wcześniej manikur nie był wykonywany poprawnie. Nie zrażajmy się tym. Poprawnie przeprowadzane zabiegi, wykonywane regularnie, pozwolą przywrócić skórkom piękny, zdrowy wygląd. Jeśli natomiast świadomie przy odpowiedniej skórce strzępimy skórę, efekt będzie odwrotny od zamierzonego i skórki będą się strzępić. Manikur kombinowany to usługa, dzięki której jesteśmy w stanie trzymać w ryzach skórki naszej klientki i sprawić, aby odrost pojawiał się później. Ale nie tylko po naszej stronie jest ta odpowiedzialność. Owszem, nienaganna praca to nasza działka, ale nasza klientka powinna chodzić do nas regularnie i nie zdradzać nas w innych salonach, ponieważ nie będziemy w stanie uzyskać najbardziej optymalnego efektu. Warto o tym wspomnieć, szczególnie, że manikur kombinowany to droższa usługa. Jeżeli liczymy na długofalowy efekt, niech klientka przychodzi do nas i tylko do nas, jeżeli chce osiągnąć najlepsze rezultaty. W kolejnych etapach postępujemy dokładnie tak, jak w przypadku klasycznego manikuru hybrydowego. Pilnikiem o gradacji 100×180 opracowujemy kształt paznokci. Następnie bufferem 100×180 wygładzamy powierzchnię płytki. Nie musimy się już specjalnie zbliżać do skórek, ponieważ wcześniej oczyściliśmy ich okolicę za pomocą frezów. Przecieramy paznokcie fioletowym cleanerem, poruszając się w kierunku klientki. Dzięki temu już zaczynamy przygotowywać sobie przestrzeń do malowania. Sięgamy po primer bezkwasowy. Ponieważ modelka ma już na paznokciach materiał, zastosujemy primer tylko na naturalnej płytce. Do uzupełnienia użyjemy bazy proteinowej. Rozkładamy na płytce cienką warstwę bazy, a następnie w miejsce odrostu dokładamy odpowiednią ilość produktu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czystym kopytkiem odsuwamy wał, by jeszcze bardziej zwiększyć szansę na dotarcie koloru pod skórki. Czynność tą możemy powtórzyć na każdym etapie aplikacji. Aplikujemy pierwszą warstwę koloru. W naszym przypadku jest to odcień burak. Warstwa ta nie musi być nałożona spektakularnie blisko skórek. Na to przyjdzie czas. Utwardzamy przez 30 sekund. Jeśli mamy potrzebę, znów możemy delikatnie odepchnąć wał.
Teraz będziemy się zbliżać kolorem do skórek zdecydowanie bliżej. Pobieramy niewielką ilość produktu na pędzelek Master Nail Art 006 i wsuwamy się z kolorem pod skórki. Jeśli obawiamy się maksymalnego zbliżenia do wału lub jeszcze nie pozwalają nam na to nasze umiejętności, lepiej nałożyć lakier niżej, ale równo, żeby podczas odrostu nie pojawiła się falbanka. A precyzja przyjdzie do nas z czasem i z praktyką. Stylizację pokrywamy warstwą Wet Looka. W razie problemów z podjechaniem pod skórki możemy skorzystać z pędzelka Master Nail Art 006 lub 7, gdyż budowa paznokcia nie zawsze pozwala na dokładną aplikację zwykłym pędzelkiem. Kasia pracuje pędzelkiem numer 6, prowadząc go tak, by uzyskać perfekcyjną linię światła. Całość utwardzamy w lampie przez 60 sekund. W tak zwanym międzyczasie szykujemy 2 waciki, jeden nasączony Shea Super Shine i drugi suchy. Pierwszym z nich usuwamy warstwę lepką, natomiast drugim polerujemy powierzchnię na sucho, aż do momentu, gdy usłyszymy charakterystyczne skrzypienie. I voilà! Widzimy idealną linię światła i kolor wyrastający spod skórek. Więcej nie dałoby się tam wepchnąć. I jak wrażenia z manikuru kombinowanego? Jeżeli czujecie, że to jest technika dla Was i chcecie się jej nauczyć, najwyższy czas na szkolenie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejny czwartek o godzinie 17. Cześć!